Witam wszystkich na naszej prezentacji. Dzisiejszym tematem jest FinOps w narzędziach VMware.com. Ja nazywam się Daniel Wasliszyn i będę dzisiaj omawiał ten temat. Przede wszystkim nasza krótka agenda, czyli o czym będziemy mówili. Później przejdziemy do narzędzi, krótka prezentacja demo oraz wnioski. Co to jest generalnie FinOps? Jest to połączenie finansów, technologii i biznesu, czyli po to, aby lepiej kontrolować koszty i lepiej dostarczać produkty dla biznesu, czy tak naprawdę dla klientów. Musimy taki moduł wdrożyć, żebyśmy mogli tak naprawdę te koszty policzyć. Obejmuje takie 3 główne moduły. To jest model finansowy, to jest rozliczalność wydatków, które ponosimy, i model operacyjny, czyli uwzględniający model finansowy. Tak. Kluczowe cechy FinOps to jest alokacja kosztów, czyli możliwość podziału składników między dostawców, funkcje, pełne zespoły nawet lub klientów. Kolejną rzeczą, którą musimy pamiętać, jest tagowanie, czyli przypisywanie takich pewnych informacji czytelnych dla człowieka co do tych kosztów, pełnych zasobów, choćby czy to będzie tak w postaci, czy to informacja, czy to będzie, nie wiem, środowisko produkcyjne, czy deweloperskie, czy testowe. Raportowanie, czyli tworzenie takich raportów, które dostosowane do określonych działów, ról, między innymi po to jest to tagowanie, po to, żebyśmy mogli sobie łatwo, w czytelny sposób znaleźć taką informację, tak? Czyli co do kogo należy i kto co używa. Prognozowanie, czyli przypisywanie pewnych cech, analiza, co może być w przyszłości, po to, żebyśmy na przykład mogli zaplanować w przyszłości pewne działania, czy to zakup nowego serwera, czy rozbudowę macierzy, czy w związku z instalacją w nowym środowisku, dla nowego środowiska jakiejś aplikacji. Musimy tak naprawdę wiedzieć, na jakie koszty się narażamy i z czym to się je. Anomalii, czyli wykrywanie, identyfikowanie o tym, że takie koszty są i gdzie one się w ogóle znajdują. No i zarządzanie kosztami, czyli pokazywanie użytkownikom, gdzie te koszty są, jak lepiej je planować, jak można takie budżety generalnie sobie tutaj lepiej zaplanować i co z tymi budżetami można zrobić. Główni gracze na rynku. Oczywiście tych produktów FinOps wpiszemy w Google, jest generalnie cała masa. Chciałem powiedzieć o tych głównych, to jest Apptio, kupione niedawno przez IBM, podobnie jak Turbonomics, czyli właściwie dwóch głównych graczy w tym obszarze jest już, jak powiem, własnością IBM-a. Jest Rise Operation, który jest dalej realizowany, dostarczany przez VMware.com. Jest Tanzu Cloud Health i do niedawna jeszcze był ten VMware'a, ale tu będzie dalej oferowany, ale już przez Arrow, i Densify, który miałem okazję pracować. Jakie narzędzia FinOpsa oferuje VMware.com? Pierwszym takim narzędziem to był vRise Business w takich 2 wersjach, Standard i Enterprise. To jest to narzędzie, które były początkiem tak naprawdę kariery FinOpsa w VMware'ze. Wynikało to z tego, że klienci w końcu zaczęli pytać o koszty, jakimi kosztami na przykład w cloudzie jakby prywatnym czy zewnętrznym muszą obciążać klientów. Czy to będzie za utylizację, za storage. No i tutaj takie typowe Virtual Center nie za bardzo radziło się z tym. Jest już to narzędzie niespierane, niekontynuowane. W jego miejsce wszedł vRise Operation, czyli dzisiaj ARIA Operation. I to jest narzędzie, które docelowo będzie kontynuowane. Oczywiście jest Tanzu Cloud Health, które jest jakby nastawione na clouda, a klienci, którzy używają tego rozwiązania, dalej będą już kontowali, a przez Arrow będzie to dostarczane. My się skupimy dzisiaj na vRise Operation. Co jest dzisiaj kosztem? Kosztem mamy po lewej stronie ten koszt, i to są właściwie takie takie obszary, tutaj są na niebiesko, zaś oczywiście w tle wchodzą jakieś dodatkowe koszty, to są koszty infrastruktury, koszty na przykład maintenance'u, koszty pracownika, czyli administratorów, koszty licencji, koszty aplikacji. I jeżeli rozmawiamy o kosztach,
to wszystkie tak rzeczy, które są tutaj jakby po lewej zaznaczone, czy na niebiesko i je składowe po prostu musimy uwzględnić, jeżeli chcemy wdrożyć moduł jakby FinOpsa. Tak? Jeżeli miał być jakąś informacją dla nas zarządcą i którą musimy zapytać w organizacji. Tak? Teraz przejdziemy do prezentacji demo. Tak jak mówiłem, prezentacja będzie wspierała Virus Operation, czyli ARIA Operation, gdzie będziemy dzisiaj mówili o tym, jak to narzędzie adresuje hasło FinOps. A więc to jest nasze środowisko demo, a zalogowaliśmy się do Virus Operation. Pierwszy taki okienko, które widzimy, to jest Overview. Później mamy taki Launchpad. Najpierw co trzeba zrobić? Najpierw trzeba dodać nasze Virtual Center albo vCloud Foundation do VirOpsa, czyli po to, żebyśmy mogli tak naprawdę zbierać te informacje o kosztach. Ja już to wcześniej zrobiłem, też inaczej nie mielibyśmy wszystkich danych, aczkolwiek najlepiej jakby tak te koszty, żeby się liczyły, to ten system musi je zbierać przez co najmniej miesiąc, żeby to miało ręce i nogi. To środowisko jest naszym labem, tak jest świeże. Jeśli uruchomimy sobie tutaj Launchpad, widzimy takie dwie zakładki, które nas interesują, bo to jest Capacity i Cost. I mamy tutaj poszczególne, do jakich tutaj elementów możemy te koszty przypisywać, czyli jakie integracje mamy podłączone. To są też Kubernetes, to jest NSX, vSAN, Horizon, tak, są tutaj zewnętrzni prowajderzy. My skupimy się tak naprawdę na module kosztowym, czyli wybierzemy sobie na ten koszt. Mamy że tak powiem, jak się takie koszty liczy. Te koszty opierają się naprawdę o dashboardy. Dashboardy, jak ktoś zna po prostu VirOpsa, opierają się o raporty i na podstawie tych danych, a zaś raporty opierają się o metryki, które są tak naprawdę. No i jakie metryki możemy sobie zbierać? Weźmiemy sobie choćby taką integrację dotyczącą Kubernetesa. Dla przykładu, tak, ona jest sobie tutaj. Czyli jeżeli wybierzemy sobie takie repozytory z Kubernetesa, wybierzemy sobie tu, to mamy tu informacje o metrykach, czyli co w danym elemencie jest zbierane, czyli jeżeli chcemy sprawdzić, czy to faktycznie te informacje są zbierane, czy nie są zbierane, jakie są zbierane, to warto najpierw sięgnąć sobie do informacji, czy dana integracja w ogóle posiada takie informacje. Czasami się możecie spotkać z taką sytuacją, że taka informacja jest, ale na przykład nie jest liczona, ponieważ zależy na przykład od innych danych, z których system nie pobiera. Tu mamy na przykład coś takiego, co się nazywa koszt, czyli w przypadku namespace'u będziemy mogli w teorii podać klientowi koszt za CPU, czyli zanim zaczniemy konfigurację, zanim podłączymy koszty, musimy podłączyć naszych zewnętrznych dostawców, czyli nakarmić tego naszego VirOpsa tymi danymi, po to, żeby on mógł po prostu te dane zbierać. Kolejną rzeczą, którą musimy wybrać, to jest cena, czyli w jakiej walucie chcemy się rozliczać. No i najczęściej ja używam USD, bo to jest taka waluta uniwersalna, ale można też ustawić sobie polski złoty, jak chcę. Pamiętajmy, że tą wartość ustawiamy raz. Tutaj też ustawiamy, kiedy ta kalkulacja ma się generalnie aktywować, raz dziennie jest uruchamiana. No i teraz przechodząc do naszych kosztów, jak definiujemy takie koszty, mamy takie dwie zakładki, czy właściwie trzy takie prostokąty. To jest Cost Drivers, Cost Analysis, Cost Optimization. My wybierzemy sobie Cost Drivers. Dlaczego ten Cost Drivers tu jest? Bo na podstawie tego, co się dowiedzieliście z prezentacji, musimy te koszty ustawić. Tak? Tu oczywiście są jakieś dane, które są wypełnione by default. Z naszych doświadczeń trzeba poświęcić się, pójść do działu finansowego po prostu i porozmawiać.
bo na przykład cena za gigabit linka, że tak powiem, to jest $45. Nie wiem, czy wszyscy to przyjmą. Trzeba sobie generalnie też to zastanowić się, jakie koszty chcemy tutaj wpisać, jakie koszty będziemy tutaj prezentować użytkownikowi. Z naszych doświadczeń jest tak, że nie należy od razu po prostu prezentować tych wszystkich danych i ten system też trzeba generalnie stroić. Tak. Te koszty można przepisywać do różnych data center. No i oczywiście one mogą się też, tak powiem, różnić, czy mamy to jako klaster aktualną utylizację, czy z jakimś buforem, który generalnie, że tak powiem, chcemy sobie tutaj narzucić. Mamy też zewnętrznych prowajderów, czyli jeżeli oni publikują jakieś koszty, a korzystamy z takiego clouda i go podepniemy, to będziemy mieli informację o tym koszcie. To właściwie większość tutaj bardziej popularnych jest generalnie dostępnych, czyli możemy też liczyć i prezentować takie koszty dla użytkownika nie tylko w obszarze naszego lokalnego data center, czy uniesionego, ale też w oparciu o zewnętrznych prowajderów, którzy tutaj nam oferują takie usługi. Ciekawą taką rzeczą, myślę, to dla wszystkich to jest, czy są compliance, to jest liczenie kosztów systemów operacyjnych, kustomizacji. Te modele bywałem różne, no i wiem, że to jest taka pięta achillesowa wszystkich organizacji, jak te koszty liczą. No podobnie jak support, tak, czy obsługę tego systemu, czy jak liczyć koszty, choćby na przykład administratora, który tutaj pracuje tutaj. Tak. Więc tu dużo rzeczy, zanim się wypełni, wpisze cokolwiek, wymaga analizy, rozmawiania z działem finansowym, z działem HR-owym, co nie zawsze dla użytkowników, którzy się tym zajmują z punktu widzenia, bo jest to narzędzie do monitoringu, jest, że tak powiem, przejrzyste i wiedzą, jak do tego podejść. Tak. No zakładając, że już mamy ten cost driver wypełniony, już tak nie będziemy podawali tych użytkowników. Idziemy sobie do naszego po prostu. Musimy też przypisać dany koszt, przypisujemy do polityki. Zaletą jest tak, że dla różnych polityk możemy mieć różne koszty, czyli jeżeli na przykład sobie coś narzucimy, to możemy zawsze zrobić, wejść sobie na przykład inną politykę, czyli przypisać do naszych zasobów i zmienić ten koszt. Tak? Na przykład ja sobie tutaj przyjęłem taką rzecz, że będę liczył koszty dla tej polityki, dla CPU, dla rate'u, dla memory będzie 0, tak? Przykładowo dla storage'u będzie $0,5 i teraz czy będzie to liczone dniowo, godzinnie, czy chcemy to mieć, kiedy jest kiedy jest zalokowana, czy z użycia, czy chcemy mieć, kiedy jest. Zawsze to de facto możemy sobie to zmienić. Czyli nie jesteśmy na sztywno przypisani do tych kosztów, które mamy, ale może dla danej grupy, dla danej polisy to zmienić. To jest fajna rzecz, bo możemy na przykład innym kosztem objąć daną grupę biznesową albo daną grupę aplikacji, a innym kosztem możemy, prawda, też na przykład możemy objąć po prostu, nie wiem, rozwiązania cloudowe. No ale zakładamy, że już mamy taki koszt i coś się generalnie dalej dzieje, tak? No, jak już pojawiają nam się te koszty, to mamy pewne tutaj takie ładne dashboardy i pojawiają nam się pewne wartości. Między innymi taką wartością to jest nasze TCO, nasze koszty wirtualnych maszyn. No i chcielibyśmy zobaczyć, co się więcej pod tym kryje. Możemy albo to sprawdzić sobie na poziomie dashboardów, tak, które są tutaj w zakładce koszt i one są podzielone na kilka sekcji. To są koszty z punktu widzenia konsumenta, koszty, czyli co możemy zoptymalizować, tak? I koszty z punktu widzenia dostawcy, tak? Tu jesteśmy akurat, jeżeli klikniemy sobie, możemy sobie przez te dashboardy przechodzić, przepinać się do danych środowisk, do danych grup biznesowych, do danych regionów,
Tak jak tu widzimy, jesteśmy teraz w Jawordzie. Niestety tutaj tego kosztu nie ma, bo jeszcze się to, tak powiem, miesiąc nie skończył. No ale tutaj mam informację już o capacity, tak. Możemy sobie wybrać showback VM cost, tak. Czyli jak to mniej więcej wygląda, gdybyśmy mieli tutaj więcej środowisk, czy to środowisk wisanowych, czy środowisk jemurowych, które byśmy widzieli, ile to wynosi z pewnym podziałem na daną wirtualkę, tak. No tu na przykład widzimy, że NSX kosztuje nas $1300 za miesiąc. Jakich zasobów używa, tak? Ile możemy zaoszczędzić? Może oczywiście w ładny sposób przejść sobie do tego modułu kosztowego w tej zakładce, tak? Tutaj mamy takie overview, gdzie już, żebyśmy nie szukali po tych dashboardach, które do czego, tak? One jest podzielone w takie główne sekcje, czyli to jest jakby capacity. Przypominam, że tutaj, zanim się te koszty podłączą, to trzeba tutaj podłączyć te nasze zewnętrzne systemy. I w bardzo prostych wykresach słupkowych mam informację o tym, co ile kosztuje, co jest czasami bardzo przydatne na prezentacjach dla zarządu czy dla biznesu. Jeżeli chcemy wejść dalej, to tu bardzo w prosty sposób możemy po prostu pokazać te koszty, choćby na przykład, tak jak mieliśmy przed chwilą tutaj te dashboardy, to jest nic innego jak prezentacja tego dashboardu, czyli możemy sobie wybrać taki dashboard, tak. Tutaj mamy choćby taką informację zarządcą, co ile kosztuje dla nas, czyli to są te rzeczy, które wcześniej powinniśmy ustawić, oczywiście przypisać do danych polityków, co jest jak to wygląda z punktu widzenia jakiegoś horyzontu czasowego, tak, czy byśmy te dane zbierali trochę dłużej, to byśmy mieli informację o tym, jak te się rozkładają, czy rosną, czy spadają, tak. Mamy informację, co jest naszym kosztem największym, tak, mamy informację o tym, ile mniej więcej używamy takich zasobów, tak, tutaj. Mamy też koszt per data center. Oczywiście system też liczy informacje o zużyciu prądu, czyli mamy pełną informację o tym, jaki ten prąd jest. Mało tego, to jest taka fajna informacja, pojawi się taki nowy dashboard ciekawy, który czasami trzeba ładnie wypełnić. To jest green score, tak, czyli zależy jaki mamy po prostu ślad węglowy, tak, ile zużywamy prądu, tak, gdybyśmy mieli podłączone takie klasyczne serwery, to moglibyśmy tutaj sobie taką informację w prosty sposób odnaleźć, choćby po to, żeby policzyć koszty takiej. Teraz jak z punktu widzenia tego narzędzia on nam może pomóc w naszym FinOpsie, czyli po co właśnie to powstało? No właśnie to narzędzie powstało, że oprócz systemu monitoringu klienci coraz częściej pytali, ile to kosztuje. Tak. No oczywiście moglibyśmy podejść do tego klasycznie, czyli gdybyśmy chcieli pokazać, jakie jest nasze zużycie, to wchodzimy klasycznie do konsolki, choćby takiego narzędzia jak Virtual Center, tak? No i na podstawie zużywanych zasobów, tak, czyli ile te hosty zużywają, jak to wygląda utylizacji, moglibyśmy wypluć sobie to do Excela i po prostu rzeźbić w tym Excelu jakieś tabele przestawne i sobie tutaj w tym momencie zastanawiać się. Ale dalej nie jest to żadna informacja zarządca, ani nie możemy sobie pogrupować tego w żadne aplikacje, ani nie możemy pogrupować tego w żadne systemy. Nie mamy świadomości sytuacyjnej, co tu się dzieje. Tak. Czyli jeśli na tym systemie działa sobie jakiś SQL, tak, albo na innym systemie działa choćby jakiś IS, to de facto nie możemy innego kosztu przypisać do tego systemu innego. Jeżeli byśmy mieli tutaj informację o tym, jak to jest, który to jest aplikacja A, aplikacja B i byśmy ją otagowali, to dalej musimy jakby budować, my musimy mieć tą świadomość o tym, że coś takiego istnieje. Tu dzięki temu i możemy sobie po pierwsze zobaczyć te koszty w bardzo prosty sposób, tak, czy klikając na taki dashboard, tak, czy wybierając sobie
koszt, powiedzmy, koszt wirtualnej maszyny. Wiemy, ile ona kosztuje, tak? Wiemy, jaki jest miesięczny koszt z punktu widzenia całości naszej infrastruktury, co pozwala nam w bardzo prosty sposób pokazywać biznesowi tę informację zarządczą. Czyli my nie musimy po prostu przychodzić i powiedzieć, słuchaj, no potrzebujemy nowych pieniędzy, ponieważ tak wyglądają nasze koszty, tylko po prostu my już tą informację mamy. Tak? Możemy taki dashboard wyszarować, nie wiem, przykładowo za pomocą maila, jakiejś grupy, eksportu, tak, możemy go linka wysłać tak, żeby po prostu choćby na dział finansowy widział przykładowo, że to jest taki koszt, tak, możemy. Oczywiście te rzeczy, które tu mamy, są na poziomie dashboardów i jeśli na przykład chcielibyśmy zmodyfikować jakiś na przykład raport, który nam się spodobał, albo dostosować go, tak, albo na przykład mamy coś takiego cost optimization overview, tak, to w łatwy sposób po pierwsze mamy informację, do czego to jest, tak? Jakie są koszty, jakie są składowe, no i oczywiście możemy taki sobie dashboard zedytować, tak? Po to, żeby zobaczyć, jak te koszty generalnie się liczą, skąd one się biorą, tak? Możemy zobaczyć, do jakich danych w ogóle sięgamy, jak one wyglądają, bo te wszystkie koszty opierają się o czymś, co się nazywa ogólnie o widoki. I widoki generalnie są dostępne dla nas w postaci albo list, albo podsumowania, tak, albo są w postaci jakichś wykresów. Zaś te widoki czerpią z tych metryk, o których wcześniej wspominałem, czyli jeśli chcemy w łatwy sposób po prostu budować sobie systemy takie dashboardowe, to najlepiej po prostu skorzystać z metryk, które już mamy. Czyli wchodzimy sobie na przykład w taki Virtual Center, tak, sprawdzamy sobie jakąś metrykę, widzimy, czy tu jest metryka choćby koszt, tak, i mamy całe stado różnych metryk, które możemy albo po prostu metodą kliknij 2 razy sobie tutaj prezentować na danym jakimś naszym dashboardzie, czyli już z poziomu, albo ten dashboard możemy, tak jak mówiłem o tych palisach, możemy dla różnych systemów przypisywać różne polityki. Możemy też edytować te metryki, możemy dodawać nasze metryki. Jest coś takiego jak idea super możemy aktywować, dezaktywować, tak więc to nie jest tak, że wszystko musi mieć to włączone. A celem tak naprawdę tego jest prezentowanie zarządczej informacji. I teraz my najczęściej rozmawiając z klientami mówimy o tym, że klienci postrzegają narzędzie Polsat Virus Operation jako taki system, gdzie się podłącza nasze Virtual Center i mamy taki po prostu całe stado różnych eventów, powiadomień, tak? Ale kiedy zaczynamy mówić o kosztach, czy te koszty są, jak te koszty liczyć, to nagle się okazuje, że nikt wcześniej o tym nie pomyślał, albo po prostu jeszcze nie pomyślał. Tak. Finans jest jedną z głównych narzędzi, choćby dlatego takie firmy jak IBM kupiły głównych graczy, ponieważ analiza finansowa i dokładne tak naprawdę modele budowy, że tak powiem, takie analizy, choćby na przykład to jest taka prostą analizę, ja sobie tutaj zrobiłem, tak jaki jest koszt, total koszt dla danego projektu, czyli co mnie najwięcej kosztuje, tak, które składowe. Gdybym sobie zbudował jeszcze jakiś inny data center, to mógłbym sobie, czy tam jakiegoś zewnętrznego prowajdera, to mógł sobie robić taką analizę, co mi się bardziej opłaca, czyli nie tylko mamy informację o tym, co się generalnie dzieje, tak, czyli jakie mamy koszty, ale mamy też informacje o tym, ile możemy zaoszczędzić, tak. W każdym razie, ile nas, że tak powiem, gdzie te koszty się rozkładają, czy to są snapshoty, tak, czy to są jakieś, to jest główny problem, czy jakieś, to są dyski, które gdzieś tam sobie leżą, nikt o nich nie wie, tak, bo to bardzo częsty problem, tak.
Więc tu jest to narzędzie jakby ma pełen potencjał do tego, żeby być takim FinOpsem w obszarze IT, nie tylko dla IT, ale też dla całej organizacji w ujęciu poszczególnych zespołów, czy to będą zespoły deweloperskie, czy zespoły, bo oczywiście jeśli ładnie sobie otagujemy te informacje, ładnie sobie zaplanujemy, pewne zależności, no to musimy sobie powiedzieć, że po prostu łatwiej nam sobie będzie te koszty liczyć. Tak? Tu celem tej prezentacji naszej nie jest jakby tutaj wnikanie w jak należy to wszystko poustawiać. Celem jest pokazanie, że dzisiaj, mając produkty VCF-a, możemy już zacząć takie rzeczy jak FinOps w organizacjach przeprowadzać, nie wymagając jakby tutaj tajemnej wiedzy, tak? Bo to narzędzie generalnie jest nastawione na jak najszybsze dostarczenie informacji w jak najprostszy sposób, zrozumiały i dla działu IT, i dla naszych klientów, czy też dla innych działów. Czas na krótkie nasze podsumowanie wnioski. ARIA Operation jest tak naprawdę systemem FinOpsa. Dzięki integracji ze środowiskiem VMware'a czy z systemem zewnętrznym typu cloud ma możliwość liczenia kosztów w pełni. Takie elementy jak tagi, takie elementy jak dashboardy, raporty, przyznawanie różnych elementów użytkownikom różnych elementów, czyli czy to projektów, pozwala nam w pełni budować rozwiązanie na potrzeby biznesu czy organizacji. Czy daje możliwość kontroli kosztów? Tak, jak najbardziej. Dzięki temu, że możemy przypisywać różne koszty do różnych biznes group, do różnych ról, możemy dzięki temu kontrolować te koszty. Mało tego, możemy te koszty pokazywać użytkownikowi, tak? Czyli jeżeli mamy integrację z nami, czyli Jira Automation, to w bardzo sposób możemy zbudować taki katalog usług i dzięki temu użytkownik, zanim uruchomi taką usługę, będzie miał informację o tym, ile ona kosztuje, a co jest bardzo dzisiaj ważną informacją, szczególnie w przypadku urządzeń cloudowych. Czy prezentuje informacje biznesowe, operacyjnej? Tak, jak najbardziej, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę świadomość sytuacyjną tego, co się dzieje z systemem w ramach też korelacji z różnymi rzeczami w postaci performance'u, w postaci predictive analyze, dzięki temu mamy pełną możliwość nie tylko zarządzania kosztami, ale też świadomość sytuacyjną naszej infrastruktury. Tak? Na tym chciałem dzisiaj skończyć. Do zobaczenia następnym razem. Dziękuję.